dobry, witam wszystkich na moich uprawach. Dzisiaj zapraszam Was na wysiewanie pomidorów razem ze mną. Pokażę Wam, jak ja to robię. Powiem też kilka moich spostrzeżeń, ciekawostek, wniosków. Pewnie każdy z Was ma jakieś ulubione sposoby na wysiewanie. Ja też. Czasem zastanawiam się, czy jest sens co roku nagrywać filmy o wysiewaniu, bo to są podobne czynności, ale jednak stwierdzam, że co roku robię to troszeczkę inaczej. Myślę, że każdy rok daje różne wnioski, nowe jakieś pomysły, dlatego chcę dzisiaj się podzielić nimi z Wami. Zaczniemy od podłoża. W tym roku kupiłam taką ziemię do wysiewu specjalną, bo zazwyczaj to wysiewałam w takiej, wiecie, zwykłej, marketowej, uniwersalnej. Ta ziemia do wysiewu właśnie ma taką strukturę już bardzo drobną, więc to sprzyja wschodom. Do ziemi dodałam trochę perlitu ogrodniczego, ale nie musicie, zwłaszcza do takiej ziemi, która jest już do wysiewu przygotowana, ponieważ ta ziemia jest już sama w sobie bardzo lekka i taka puszysta, ale że miałam perlit, no to chciałam go wykorzystać. I teraz wszystko dobrze mieszam sobie. Podłoże jest bardzo ważne, ponieważ młode roślinki mają bardzo delikatny system korzeniowy. Ja myślałam najpierw robić własną ziemię, ale w sumie u mnie na działce ziemia nie jest dobrej jakości, a też troszeczkę się, wiecie, obawiałam przyprowadzić sobie niechcianych gości do domu, bo jednak u nas na parapetach to jakieś tam szkodniki nie mają naturalnych wrogów, no i bym za dużo ryzykowała, a tak to wzięłam już kupioną taką ziemię. Przechodzimy teraz do wielodoniczek. Tutaj mam taką paletkę, którą używałam w zeszłym roku. Można to poznać po napisanych tam na niej numerach. Wypełniam ją po brzegi. Ważne jest, wiecie, żeby ją tak całą wypełnić, ponieważ i tak po paru dniach ta ziemia pod wpływem, wiecie, podlewania osiada, no i później niepotrzebnie mamy takie, wiecie, do połowy wypełnione te komory. Ja sobie jeszcze dodatkowo tak lekko uciskam tam palcami, sprawdzam, czy każda, wiecie, komora jest dobrze wypełniona, ale za bardzo jej nie należy ubijać. W zasadzie w ogóle jej nie ubijamy, tylko tak właśnie leciutko dociskamy, żeby to tak nie fruwało. No, nie może być ubita, żeby te delikatne korzenie mogły tam się spokojnie rozwijać. A powiem Wam taką ciekawostkę, co już zauważyłam, że w tej ziemi właśnie do wysiewów pojawił mi się mech. Tutaj już właśnie w niej papryki rosną. Nie zdarzyło mi się to wcześniej, powiem Wam. No to nie jest nic złego, to nie przeszkadza roślinom, ale taka ciekawostka. Wcześniej właśnie wysiewałam w tej ziemi, to jest ziemia z netto. Na pewno do tej ziemi z netto będę pikować już rośliny. W tym roku jeszcze wprowadziłam taki patent na opisywanie wielodoniczek. W zeszłych latach opisywałam właśnie markerem bezpośrednio na tym plastiku czarnym, a w tym roku pomyślałam, że właśnie nakleję taką taśmę izolacyjną i na tej taśmie będę właśnie opisywać tą całą numerację. Taśmę jest łatwo zdjąć w razie czego, czy na koniec sezonu, no i zostaje nam wtedy czysta wielodoniczka. Same te napisy można oczywiście zmyć, tutaj myję akurat spirytusem. Zobaczcie, dosyć łatwo schodzą, ale to jest dodatkowa praca. A tak sobie myślę, że taśma będzie lepsza. A tak przy okazji pokażę Wam moje zabaweczki. To są takie szpatułki do masy marcepanowej, penseta, gruba kredka, ołówek, przydają się. To jest pisak, którym opisuję właśnie doniczki, to jest marker olejowy, no i taśma izolacyjna. A tutaj chciałam Wam pokazać, to na dniach kupiłam w Empiku, to są takie szpatułki malarskie, no może się przydadzą do czegoś. Najbardziej mi się spodobała ta szeroka szpatułka,
Myślę, że będzie fajna do podważania właśnie z sadzonek z wielodoniczek. Kiedy mam już ponumerowane te wszystkie komory w wielodoniczce, to sobie teraz przypisuję do każdego numeru dany gatunek pomidora. Muszę to robić bardzo ostrożnie i uważnie, bo zdarzyło mi się w poprzednich latach pomylić niektóre odmiany, no i później był problem. Powiem Wam, że ja tą metodę od lat stosuję. Nie lubię znaczników takich wtykanych, ponieważ one zacieniają rośliny, jeżeli stoi przy parapecie taka paleta. I też mogą się zgubić. Czasami właśnie dzieci mogą je poprzestawiać niechcący, albo właśnie, nie wiem, kot zrzucić. A tak już jak ponumerowane jest na wielodoniczce czy na doniczce, no to wtedy jest mała szansa, że coś tam pomylimy. No i przy tylu odmianach to myślę, że taki sposób jest najlepszy, żeby ogarnąć to wszystko, uporządkować. No i tutaj już widzicie, że każdy numer na wielodoniczce jest przypisany w zeszycie. Zaczynamy sianie. W tym roku wybrałam sobie odmiany i jest ich tak dużo, że z każdego gatunku wsadzam tylko 2 nasiona. Do jednej komory właśnie będą 2 nasiona jednej odmiany, nie więcej, bo potem nie będę miała naprawdę gdzie tego wsadzić. Zaczęłam to robić pensetą, ponieważ wysypywanie tych ziaren na dłoń to było problematyczne, a tak to pensetą sięgam do torebki i wyciągam po jednym nasionku. Zresztą powiem Wam, że takie wysypywanie na dłoń nasion nad paletą to jest bardzo ryzykowne, bo jak mam jakieś drobne nasiona, to one mogą nam się wysypać i potem będziemy mieć dziwne roślinki w dziwnych miejscach. Wiele osób mnie pyta, czy wysiewam zgodnie z jakimś kalendarzem biodynamicznym, księżycowym. Powiem Wam, że w poprzednich latach się starałam to robić. I co? I stresowało mnie to bardzo, bo naprawdę ja mam mało czasu i jeszcze myślałam, żeby to posiać, żeby to była ta kwadra. Nie zdążyłam, potem przeżywałam to i to był jakiś taki dodatkowy stres dla mnie. A w tym roku postanowiłam po prostu, że sieję wtedy, kiedy mam możliwość, mam na to czas, ochotę i w ogóle nie będę patrzeć na ten kalendarz. Tym bardziej, że różne kalendarze podawały różne zupełnie terminy. Wracając do wysiewów, teraz będę te nasionka wciskać. Można to zrobić ołówkiem zwykłym albo właśnie jakąś taką końcóweczką tych szpatułek. Ważne, żeby nasionko wcisnąć w glebę tak na pół centymetra, centymetr, no najwyżej do 1,5. Kiedy nasiono będzie kiełkować, to opór ziemi nad nim pomoże mu pozbyć się tej łuski twardej i nie będą nam nasiona w tak zwanym kasku wschodzić. Jeśli nawet by wzeszły tak, to z tą łupinką to wystarczy, wiecie, tą łupinkę zwilżać, nie grzebać tam przy tym, bo można tylko siewkę uszkodzić, a jak będziemy regularnie zwilżać tą łuskę, to ona sama odpadnie. No i teraz bardzo ważna sprawa, nawilżanie gleby. Ja z góry tylko tak spryskam spryskiwaczem, żeby ta ziemia była lekko wilgotna, a i tak będę podlewać od podstawki. Nie podlewam z góry, żeby nasiona nie zapadły się jeszcze głębiej, żeby nie przemieściły się, zwłaszcza to właśnie przy drobnych nasionach się może przytrafić. No i wlewam jeszcze taką koneweczkę do podstawki i zostawiam w spokoju tą tackę. Ta ziemia ładnie tą wodę wciągnie do góry i przykrywam jeszcze dodatkowo taką folią, żeby nie było takiej szybkiej utraty wilgotności. No i tak przygotowaną tackę należy postawić w ciepłym miejscu. Ja ją stawiam tutaj na regale w pokoju, ona ma tam 21-22 stopnie. Lampy też troszeczkę sobie obniżam, ponieważ jak wzejdą siewki, to żeby właśnie to światło było jak najbliżej.
Przy kiełkowaniu temperatura i wilgotność są bardzo ważne. Trzeba to stale kontrolować. Jeśli postawimy w zbyt chłodnym miejscu, to te wschody będą bardzo opóźnione albo nawet ich nie będzie. Niektóre nasiona pomidorów też wysiewam w taki sposób, jak pokazywałam Wam przy papryce, na takie ręczniki. No są to takie odmiany, które jakieś są bardzo cenne dla mnie, albo już ostatnie nasionka. Właśnie tutaj miałam ostatnie 3 nasiona. No i jakoś tak wolę na tym ręczniku, żeby to kontrolować, żeby właśnie zobaczyć, kiedy już jest ten korzonek na wierzchu. No i to też jest super sposób. Polecam Wam do wyboru, jak komu wygodnie. Polecam Wam również taki odcinek na moim kanale, co zrobić, żeby nasiona dobrze kiełkowały. Tam też jest parę ciekawostek. No i to na dzisiaj tyle. Bardzo się cieszę, że już posiałam te pomidory. Teraz będę czekać wschodów. No i mam nadzieję, że cieszyć się takimi obfitymi plonami jak w zeszłym roku, czego i Wam, kochani, życzę z całego serca. Do widzenia.